Dzień dobry, z tej strony Iwona Sikora. Witam Was na kolejnym spotkaniu. Tematem dzisiejszych zajęć są podstawowe asany stojące i siedzące. Pozycje stojące będą podnosić nam energetykę ciała, będą dodawać nam wigoru, żywiołu, energii, a pozycje siedzące będą nas wyciszać, osadzać i będziemy w nich też odpoczywać. Przygotujcie sobie do dzisiejszej praktyki oczywiście matę, krzesło i koc. Ja już jestem gotowa, zapraszam do wspólnej praktyki. Przygotujcie sobie teraz koc. Składamy koc na pół i jeszcze raz na pół. Tworzy nam się nasz prostokąt i jest to nasz wałek, na którym sobie usiądziemy. Wyprostuj na chwilę nogi i skrzyżuj. Połóż ręce na udach, wydłuż kręgosłup. Jeżeli z jakichś względów nie możesz siedzieć w tej pozycji, na przykład bolą plecy albo kolana, możesz teraz usiąść na krześle, jeszcze się przywitamy, przede wszystkim ze sobą. Jak już wygodnie usiądziesz, to wydłuż kręgosłup, poczuj, że pośladki są osadzone na kocu, nogi w ziemi, otwórz ramiona i czubkiem głowy sięgnij do sufitu, nie unosząc brody. I na chwilkę zamknij oczy. Po zamknięciu oczu poczuj jeszcze bardziej siebie w tej pozycji. Poczuj, jak oddychasz. Zobacz, jak się czujesz dzisiaj, teraz, w tym momencie. Zrób głębszy wdech i na wydechu rozluźnij wnętrze ciała. Jeszcze raz zrób wdech i na wydechu rozluźnij brzuch, klatkę piersiową. Pozwól też myślom z takiego dnia codziennego na chwileczkę odpłynąć sobie dalej i umów się ze sobą, że podczas naszej praktyki przekierowujesz uwagę na siebie na 100% i dajesz sobie ten czas po to, żeby się zregenerować, odprężyć, wzmocnić, uelastycznić, wyciszyć i zrównoważyć. I jeszcze raz rób wdech, wydech i poczuj, że w głowie jest jeszcze spokojniej. Jeżeli podczas dzisiejszej praktyki złapiesz się na tym, że zaczynasz myśleć o swoich sprawach zawodowych, osobistych, rodzinnych, obojętnie jakich, to przekieruj uwagę na praktykę, na odczuwanie ciała w danym ćwiczeniu i na oddech. Z kolejnym wdechem otwórz oczy i zaczynamy. Połóżcie się na chwilę na plecach. Wyprostujcie nogi. Opuśćcie ramiona i przyciągnijcie teraz prawą nogę do ciała. Lewa noga zostaje na ziemi. Prostuję ją w kolanie. Podnoszę palce lewej stopy i tyłem nogi pracuję w dół do ziemi. Rzepkę mam podciągniętą. W międzyczasie prawe udo przyciągam do brzucha. Łokcie są ustawione szeroko, ramiona też szeroko. Nie podciągam ramion do uszu, po to, żeby nie spinać niepotrzebnie szyi. I chwilkę leżę. Prawą nogę cały czas zbliżam do ciała, a lewą nogą pracuję w dół i do przodu. I teraz
Prawą nogę kładę, podnoszę lewą, obejmuję łydkę, goleń i przyciągam lewe udo do brzucha, a prawą nogą, wyprostowaną prawą nogą pracuję w dół i do przodu. Lewe udo zbliżamy cały czas do ciała, a prawa noga pracuje w dół i w przód. Zwróć uwagę na to, jak oddychasz. Stały przepływ powietrza. Za wdechem jest wydech, za wydechem jest wdech. I jeszcze raz zrobimy zmianę. Lewą nogę kładziemy, prawą zginamy, przyciągamy do brzuszka. Możliwe, że już za drugim razem łatwiej noga zgina się w stawie biodrowym, dzięki czemu łatwiej przyciągnąć nogę do ciała. I zmiana. Prawą stopę ustaw w linii z biodrem i lewą nogę przyciągnij do brzucha. Oddychaj. Niech w ten sposób rozbudzą się nam biodra. Kładziemy nogę. Teraz prawą nogę położymy na lewym udzie, a ręce kładziemy w poprzek szeroko. I teraz rozbujamy biodra, miednicę, czyli robię taki mały zamach prawą nogą i ta noga ciągnie za sobą miednicę. Miednica się kołysze w prawo i w lewo. Miednica z kolei ciągnie za sobą kręgosłup. Ten ruch nie musi być bardzo duży, nie musisz nogą dotykać ziemi, podłogi. Zależy mi na tym, żeby właśnie rozbudziła się przestrzeń miednicy kręgosłupa. Możliwe, że ten ruch jest też odczuwalny w prawym ramieniu, w prawym barku. I zatrzymaj. I odwrotnie. Wyrównaj linię ciała. Lewą stopę postaw na prawym udzie i na wydechu robimy skręt w drugą stronę. I też skręt rób w taki sposób, żeby zatrzymać się przy pierwszym przyjemnym oporze. Potraktujmy tutaj te ćwiczenia, które teraz robimy, jako taką rozgrzewkę dla ciała, rozruch do kolejnych pozycji, które będziemy dzisiaj poznawać. I też noga ciągnie za sobą miednicę, miednica ciągnie za sobą kręgosłup, plecy, a plecy ciągną za sobą lewe ramię, lewy bark, lewą rękę. Na wydechu skręt, na wdechu wracam. I wracamy. I też upewnij się, że równo leżysz. Wyprostuj kolana, podnieś ręce do góry, skrzyżuj kciuki i na wydechu takie długie ręce przenieś za głowę. Teraz sięgnij rękoma w tył, nie kładź ich na podłodze. Opuszkami palców pracujemy w tył, a podeszwami stóp pracujemy w dół. Nie pozwól teraz na to, żeby do góry mocno unosił się brzuch i żebra. W tym celu kością krzyżową pracuj w dół i nie wypychaj do góry odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Przenieś ręce do góry, wdech, odwrotnie skrzyżuj kciuki i na wydech długim ruchem przenieś ręce za głowę. I rozciągnij. Ręce w tył, nogi w przód. Ręce w tył, nogi w przód. Oddychamy. Z kolejnym wydechem niech ciało zrobi się jeszcze dłuższe. I wracają ręce. Dobrze, zegnij jeszcze raz prawą nogę. Prawą stopę postaw na udzie. Lewą rękę połóż na prawym kolanie i na wydechu przenieś nogę w lewą stronę. Tą zgiętą nogę. Czyli skręcamy miednicę, nogę w lewą stronę. Prawa ręka zostaje szeroko.
Ta noga nie musi leżeć na podłodze, kolano może być nad podłogą i chwilkę teraz pooddychaj tą otwartą przestrzenią po prawej stronie tułowia, brzuchem, żebrami, klatką piersiową, ramieniem. Cała ta strona prawa, która jest skierowana do sufitu, teraz oddycha. Na wydechu niech w ciele po prawej stronie pojawia się coraz więcej przestrzeni rozluźnionej i możliwe, że samoistnie noga zacznie opadać w kierunku ziemi, podłogi. I wracamy. Wdech. Wyprostuj na chwilę nogi, przenieś ręce za głowę i po tym ćwiczeniu, które zrobiliśmy przed chwilą, poczuj, jaka jest różnica w odczuwaniu prawej i lewej strony ciała. W ten sposób zobaczysz, co ci dało to ćwiczenie. Dobrze, wracają ręce i lewą nogę. Kładziemy na prawym udzie, ręka prawa na udo, lewa ręka w bok, na podłogę, wdech i na wydechu przechylamy ciało w prawą stronę. I też zatrzymuję się przy pierwszym przyjemnym oporze i po prostu oddycham. Czuję, jak mi reagują poszczególne części ciała na to ustawienie. Niech ta praca w ciele będzie taka przyjemna, nie za mocna i nie za lekka. Starajcie się w każdej pozycji, którą będziemy wykonywać, odnajdywać właśnie ten środeczek, taką przestrzeń, w której ja czuję, że ciało pracuje, ale to nie jest za mocne, to nie jest ból, ani to nie jest taki sposób ćwiczenia, gdzie nic się w ciele nie dzieje. To jest ta przestrzeń między jednym a drugim. No i podczas czasu trwania ćwiczenia czujemy, że ciało się zaczyna poddawać temu ustawieniu, rozluźniać i mogę wtedy pogłębić pozycję, czyli mocniej dociskam nogę w kierunku ziemi. Możliwe, że ona też już leży. I z kolejnym wdechem wracamy. Ułóż symetrycznie ciało, połącz nogi, podnieś ręce do góry, wdech i na wydechu jeszcze raz przenieś ręce za głowę i rozciągnij ciało. Ręce w tył, a nogi w przód. Dobrze, jeszcze ustawimy nogi do Baddha Konasany, czyli zginamy kolana, stawiamy stopy blisko miednicy. Teraz rozchylcie uda, kolana na zewnątrz, połączcie stopy podeszwami. I teraz wyciągnijcie lekko pośladki do przodu, dociskam stopy do siebie i udami pracuję na zewnątrz. Do góry ręce wdech i teraz kciuki połóż na podłodze za głową i sięgnij opuszkami palców w tył. Dociskam stopę do stopy, udami, kolanami pracuję na zewnątrz, a rękoma pracuję w tył. Rozluźniony brzuch. Poczuj, jak otwierają się biodra, jak rozciągają się wewnętrzne uda, jak wydłuża się kręgosłup, otwiera przestrzeń pach, barków i wyciągnij z kolejnym wydechem i jeszcze dalej przesuń ręce do tyłu. Wracają ręce, wracają uda, kolana, na chwilę przyciągnij nogi do ciała. Opuszczamy nogi, przekręcamy się na bok i przejdziemy teraz do siatu. Dobierzcie sobie teraz koc i klocek. Koc złożony w ten nasz wałek, tak jak na początku zajęć, i dobieramy sobie jeszcze klocek. Połóżcie go obok siebie. Kocyk kładziemy na krawędzi maty, potem siadamy na nim. Siadamy w podstawowym siadzie. Jest to Dandasana. Wyprostuj kolana, połącz stopy, ręce połóż przy prawym i lewym biodrze, skieruj do tyłu łokcie i unieś mostek.
Zadzieramy lekko palce stóp, rozszerzamy palce, tyle ile możemy, podciągamy rzepki. Opuszkami palców dłoni odpychamy się lekko od koca i unosimy mostek. I z tej pozycji przejdziemy do swastikasany, czyli zginamy prawe kolano i prawą stopę ustawiamy pod lewym kolanem na zewnętrznej krawędzi. I to samo robię z lewą nogą. Podkładam lewą stopę pod prawym kolanem i też ustawiam stopę na zewnętrznej krawędzi. Pośladki siedzą na krawędzi koca. Teraz połóż ręce na udach i wyprostuj plecki. Cały czas lekko zewnętrznymi krawędziami stóp odpycham się od ziemi, czyli te nogi są w takiej zwartości i aktywności. I teraz prawą rękę kładziemy na podłodze. Przechodzę dłonią w prawą stronę i robię skłon w prawo. Podnieś rękę, odwróć wnętrze dłoni i na wydechu sięgnij ręką w lewą stronę. Zrób głęboki wdech, wydech i na wdechu wróć. I to samo robimy z drugiej strony. Kładę rękę na macie, robię skłon w lewą stronę, podnoszę rękę, wdech i na wydechu zatrzymuję ramię nad policzkiem, nad uchem, rozciągam prawy bok ciała, wdech, wydech i na wdechu wracam. I teraz trochę zdynamizujemy ten ruch. Wydech, skłon w jedną stronę, wdech, wydech, skłon w drugą stronę. Czyli robię skłon raz w prawo, raz w lewo. Kręgosłup zgina się też raz w prawo, raz w lewo. Rozbudzamy nasz kręgosłup. Wydech i wdech. Wydech, wdech, wydech. I jak tak robisz teraz skłon na jedną i drugą stronę, poczuj, w którą stronę jest Ci łatwiej zrobić skłon. Czy w prawo, czy w lewo. Nie sugeruj się tutaj moim zatrzymaniem. Zatrzymajcie się po tej stronie, po której jest Wam trudniej zrobić skłon. I zostajemy na chwilę. Oddychamy tym rozciągniętym górnym bokiem ciała. I jeszcze raz wracamy do skłonu raz na jedną, raz na drugą stronę. I też troszeczkę przyspiesz. Wydech, 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 wydech. I jeszcze jedno powtórzenie na jedną i drugą stronę. I wystarczy. Teraz odwrotnie skrzyżujemy nogi, czyli druga noga będzie z przodu. I też nie podciągam stóp pod miednicę, pod krocze, tylko zatrzymuję stopy, łydki, golenie w linii z kolanami. Wysuwamy pośladki i prostujemy plecy. Lewa ręka do góry, wdech. Podnosząc rękę, rozciągnij lewy bok ciała, przełóż rękę za prawe kolano, a prawą rękę połóż tuż za miednicą, na kocu. Spójrz przed siebie, podnieś mostek, wdech i na wydechu, odpychając się ręką od kolana, skręć tułów w prawą stronę. I będąc teraz w tej pozycji skrętnej, oddychamy. Oddychamy przeponą, oddychamy klatką piersiową. Chcę, żeby od wewnątrz oddech masował wnętrzności jamy brzusznej i jamy piersiowej. I wystarczy. Wróć do centrum. Podnieś obie ręce do góry, wdech. I poczuj, jaka jest różnica w odczuwaniu prawego i lewego boku ciała. Opuszczamy ręce i robimy skręt w drugą stronę. Prawa ręka na lewe kolano, lewa ręka tuż za miednicą. Odpychamy się, wydłużamy kręgosłup, wdech i na wydechu skręt w lewą stronę. I pozostań. Ciężar ciała jest rozłożony równomiernie na prawy i lewy pośladek. I poczuj oddech w klatce piersiowej.
Poczuj oddech w przeponie. Poczuj, że cały tułów teraz oddycha. Każdy narząd jest w oddechu, w akcji. Nasze płuca, serce i narządy wewnętrzne jamy brzusznej. I wracamy z tej pozycji skrętnej i też robimy na chwilę skręt w jedną stronę, w drugą, w jedną, w drugą i przez chwilę przekładamy rękę za kolano i skręcamy ciało w prawo, lewo. I ostatni raz. Prawa strona, lewa i wystarczy. Wyprostujcie plecy. Przejdziemy jeszcze na chwilkę do Baddha Konasany, czyli zginamy kolana, łączymy stopy, podsuwam się miednicą do stóp, dociskam stopę do stopy, chwyt palcem wskazującym i środkowym za duże palce u prawej i lewej stopy, prostuję plecy i teraz udami, kolanami pracuję na zewnątrz. Sięgnij nogami w dal. Tutaj też taka ważna informacja techniczna, jeżeli jest Wam w pozycjach siedzących ciężko wyprostować plecy i te plecy są zgarbione lub nogi, kolana są wysoko ustawione, są wyżej ustawione niż biodra, te osoby powinny siedzieć zdecydowanie wyżej, czyli na przykład na takich dwóch złożonych kocach. I możesz właśnie sobie wypróbować pozycję, usiąść tak i zobaczyć, jaka jest różnica. Celowo nie mówiłam za pierwszym razem, jak przyjęliśmy tą pozycję, o tym drugim kocu. Masz szansę to sprawdzić. Dobrze, i wystarczy. Podnosimy kolana i przejdziemy teraz do Tadasany. Wstajemy. Potrzebny będzie klocek. I teraz klocek. Jeżeli nie masz klocka, możesz użyć grubej książki. Klocek wkładamy między kolana, między uda. I teraz nogami będziemy dociskać ten klocek. Wyobraź sobie, że z zewnątrz, że zewnętrzną stroną ud dociskasz klocek. Niech nogi przez tą pracę zrobią się zwarte. I wyprostuj plecy. I chwilę stoimy, opuszczamy ręce, rotujemy lekko barki na zewnątrz i stoimy w pozycji Tadasany. Cały czas udami lekko napieraj na klocek i trwaj w tej pozycji, a ja wytłumaczę jeszcze jedną rzecz. We wszystkich pozycjach stojących i w ogóle jak idziemy, coś robimy w życiu codziennym, dobrze jest, kiedy ciężar ciała przekładamy w stopie na 3 punkty. I jest to środek pięty, nasada dużego palca, małego, to jest ten taki trójkąt. Środek pięty, nasada dużego palca i nasada małego palca. I teraz tak jak stoisz w tej pozycji Tadasany, w pozycji góry, właśnie stań na tych 3 punktach, w prawej i lewej stopie. I teraz, odpychając się od tych punktów i osadzając się w nich jednocześnie, dotknij czubkiem głowy sufitu. Przenieś ręce do przodu, opuść barki i na wdechu podnieś ramiona nad głową. I sięgnij teraz rękoma wysoko, 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 wysoko w górę. Niech opuszki palców teraz dotkną sufitu. I jesteśmy na tych 3 punktach podparcia w stopach. I wydech, opuszczamy ręce. Wyjmujemy klocek. Nogi zostają w tym ustawieniu. One mogą być rozstawione na szerokość bioder lub mogą być ustawione razem. Ja lubię mieć stopy ustawione na szerokość bioder. Palce stóp teraz są skierowane lekko do środka.
Linia małego palca jest w linii z zewnętrzną piętą. Podciągnij żebki, wyobraź sobie, że między nogami masz ten klocek i teraz wnętrzem dłoni dociskamy klocek lub książkę. Przenieś ręce do przodu, opuść ramiona, no i cały czas tutaj lekko, tak na 30% w skali do 100 ściskamy rękoma klocek. Następnie z kolejnym wydechem podnieś klocek nad głowę. I teraz chcesz przesunąć ten klocek do sufitu, ale nie ściskając szyi, czyli nie chowam głowy w ramionach, ramionami, łopatkami pracuję w dół i jednocześnie ręce wysuwam w kierunku sufitu. Oddychamy. Zwróć uwagę na to, zostań w pozycji, żeby przy podnoszeniu rąk nie puszczać do przodu żeber i nie wypychać do tyłu pośladków. Cofnij żebra i sięgnij rękoma w górę. I rękoma cały czas ściskaj klocek. Jeszcze chwila, wiem, że już tam ręce się trochę męczą. Dobrze, wydech, opuszczamy ręce i odkładamy klocek. Teraz przejdziemy do pozycji, do trikonasyny, do pozycji trójkąta. Potrzebne będzie krzesło. Ustaw krzesło oparciem do maty po prawej stronie maty. I stań w rozkroku. Podnieś ręce w bok. Ustaw stopy pod linią nadgarstków. I teraz zobacz, czy możesz dotknąć prawą ręką oparcia krzesła. Dobrze. Przenieś ręce na chwilę na biodra. Ustawimy stopy. Lewą stopę lekko skręć do wewnątrz i prawą stopę ustaw pod kątem 90 stopni w prawą stronę. Dokręć biodra, ustaw biodra równolegle do mnie. Połóż ręce na bioderkach. Wyprostuj kolana, napnij uda, uaktywnij te 3 punkty w stopach i podnieś prawą rękę do góry. Sięgnij ręką w górę, wydłuż i teraz na wydechu sięgnij ręką w prawą stronę, wykonaj skłon w prawo, odszukaj ręką oparcie krzesła i teraz odepchnij się ręką od krzesła. Poczuj, że stoisz na lewej i na prawej nodze, nie tylko na prawej. Skręć lekko biodra na zewnątrz, skręć tułów na zewnątrz i ręką odepchnij się od krzesła. Za naszymi plecami jest niewidzialna ściana i wygodnie plecami opieramy się na tej ścianie. Teraz podnieś lewą rękę i skieruj ją do góry, do pionu. Poczuj, że stoisz na nogach. I wracamy. Połącz nogi i przenieś krzesło na drugą stronę. I to samo zrobimy po drugiej stronie. Rozstaw stopy. Stopy są pod linią nadgarstków. Prawą stopę skieruj lekko do środka. Lewa na zewnątrz 90 stopni. Wyprostuj kolana, napnij uda. I daj prawą rękę na biodra. Biodra patrzą do przodu, czyli one nie skręcają się teraz w lewą stronę. Do góry lewa ręka, wdech. Unosząc rękę, rozciągnij lewy bok ciała i na wydechu odszukaj ręką oparcie krzesła i zrób skłon w lewą stronę. Cały czas biodra patrzą do przodu. Nie puszczam ich w kierunku ręki i skłonu. Stoi prawa noga na macie, stoi lewa noga na macie. 3 punkty podparcia w stopach. Wdech, odpycham się ręką od krzesła i skręcam tułów na zewnątrz. Opieram plecy na tej niewidocznej ścianie i podnoszę rękę. Skieruj wnętrze dłoni prawej w moją stronę i sięgnij tą ręką do sufitu. Lewą ręką odpychaj się od oparcia krzesła. I wstajemy, wdech.
Dobrze, zejdziemy teraz trochę niżej. Krzesło przestawiamy na drugą stronę, ale siedziskiem do siebie. I też ustawiamy nogi do pozycji trójkąta. Podnieś ramiona w bok, stopy pod linią nadgarstków, lewa stopa, prawa stopa 90 stopni, bioderka. Ustaw przodem do mnie, wdech i na wydechu wydłuż prawy bok ciała, połóż rękę na siedzisku. Troszeczkę mam za daleko krzesło. Odepnij się ręką od krzesła i teraz lewą ręką sięgnij w dal. Następnie podnieś rękę do pionu, spójrz w kierunku dłoni i zatrzymaj. I wytrzymaj w tej pozycji, oddychamy. Cały czas leciutko rotujemy na zewnątrz bioderka, brzuch, klatkę piersiową i ręką sięgamy do sufitu. Stoimy na lewej i prawej nodze. Wstajemy, wdech. I teraz zrobimy pozycję trójkąta bez użycia krzesła. Pozostań w tym ustawieniu, wdech. Na wydechu wydłuż prawy bok ciała i połóż rękę na prawej nodze. Jeżeli teraz czujesz, że twoje ciało ucieka do przodu, pośladki do tyłu, to jest dla ciebie informacja, że ręka musi być wyżej na nodze, nad kolanem, pod kolanem. Jak spojrzysz na prawą stopę, to głowa orientacyjnie powinna być w linii z drugim, trzecim palcem stopy. I zobacz, czy tak jest u ciebie. Jeżeli główka ucieka do przodu, wyżej układaj rękę na nodze i zatrzymaj się w pozycji. Jeżeli utrzymujesz równowagę bez problemu, to skieruj wzrok za lewym kciukiem, wdech, wydech, wraca głowa i podnosimy tułów. Druga strona. Przenosimy krzesło na lewą stronę maty i też stań w rozkroku. Podnieś ramiona w bok. Ustaw stopy pod linią nadgarstków. Prawą stopę skieruj do wewnątrz, lewą na zewnątrz 90 stopni. Ustaw biodra, wdech i na wydechu wydłuż lewy bok ciała, połóż rękę na krześle. Prawa ręka zostaje w linii z ramieniem. Odwróć dłoń i sięgnij teraz ręką w prawą stronę. Lewą ręką odpychamy się od krzesła. Stoimy na prawej i lewej nodze. Następnie podnosimy rękę do góry, do pionu. Trikonasana. Biodra skieruj lekko na zewnątrz. Brzuch rotuj na zewnątrz. Klatkę piersiową. Oprzyj się plecami o ścianę. Oddychaj. I pamiętaj też o 3 punktach podparcia w stopach. Wraca głowa i na wdechu prostujemy tułów. I teraz robimy pozycję trójkąta bez użycia krzesła. Wdech, wydech. Wydłużamy lewy bok ciała, kładziemy rękę na nodze, odpychamy się ręką od nogi, skręcamy bioderka, tułów, opieramy się plecami o ścianę. I jeżeli czujesz się stabilnie w pozycji, skieruj wzrok za ręką do góry, możesz patrzeć cały czas przed siebie. I też, jeżeli czujesz, że zginają się nogi, to zmniejszamy rozkrok. Jeżeli ucieka ci ciało do przodu, to też można zmniejszyć rozkrok i wyżej położyć rękę na nodze. Nad kolanem, pod kolanem. Głowa ustawiona w linii z drugim, trzecim palcem stop. Jeszcze 2 oddechy. Skieruj wzrok przed siebie. Wstajemy, wdech. Stopy do środka, opuszczamy ręce i łączymy nogi. Teraz ustaw stopy na szerokość bioder, lekko zegnij kolana i przejdziemy do takiej proszczonej wersji uttanasany, czyli skłonu do przodu.
Pochyl tułów do przodu, skrzyżuj przedramiona, wydłużając tułów, opuść głowę i sięgnij łokciami przed ramionami w dół. Połóż brzuch na udach i sięgnij rękoma w dół. I pozwól, żeby w tej pozycji rozciągnęły się plecy. Nogi są w lekkim ugięciu. Zależy mi na tym, żeby odpoczął teraz kręgosłup. Możecie się w tej pozycji pobujać, poprzechylać w jedną stronę, w drugą. Można porobić ósemki, kółeczka. Niech głowa i ręce zrobią się ciężkie i pod wpływem właśnie tego ciężaru wydłużają i rozluźniają prawy, lewy bok tułowia i kręgosłup. Teraz zatrzymaj się po środku, odwrotnie skrzyżuj przedramiona, skłon i też poprzechylaj się w prawo, w lewo, może być też do przodu, do tyłu. Zobacz, który ruch Ci służy i powoduje, że właśnie rozluźniają się plecy, one się rozciągają. A teraz połóż ręce na ziemi i kilka razy wyprostuj nogi tyle, ile możesz. Zatrzymaj nogi w takim pierwszym przyjemnym oporze. Parę razy prostujemy, zginamy kolana. I jeszcze raz. Wydech. Teraz zginamy kolana. Kładziemy ręce na udach, kolanach i kręg po kręgu prostujemy plecy. Przejdziemy teraz do kolejnej asany stojącej, do wojownika drugiego, Virabhadrasana 2. Użyjemy sobie na początku krzesła. Ustaw krzesło na macie i usiądź sobie na tym krześle. Ustaw krzesło na środku maty. Zanim ustawimy nogi do pozycji wojownika, pokażę Wam, jak pracują ręce. Podnieście ręce do góry, następnie przenieście je w bok i rozciągnijcie ręce tak, jakbyście chcieli opuszkami palców dotknąć ścian po prawej i lewej stronie. Wydłużamy, wydłużamy, łokcie są wyprostowane. Otworzymy jeszcze troszeczkę klatkę piersiową. Skieruj teraz na zewnątrz dłonie, czyli wnętrze dłoni skieruj do góry do sufitu i sięgnij teraz rękoma w tył, w tył, w tył. Prostuj łokcie i sięgaj rękoma w tył. Klatka piersiowa niech się teraz otwiera, rozszerza. Wytrzymaj i teraz wróć do linii poziomej. Odwróć wnętrze dłonie i jeszcze dalej sięgnij opuszkami palców. Zrób wdech. Z wydechem skieruj wzrok w prawą stronę, nad prawą dłonią popatrz przed siebie. I cały czas rozciągaj prawą i lewą rękę. Dobrze, i wracamy. I teraz to samo w drugą stronę. Skieruj. Skręć głowę w lewo. Skieruj wzrok teraz nad lewą ręką przed siebie i wyciągnij ramiona w bok. Unoś cały czas linię mostka. Poczuj, że ręce są bardzo długie, rozłożone jak skrzydła. I wracamy. I opuszczamy ręce. I za chwilę w ten sposób właśnie zapracujcie rękoma. Przesuwam się na tym krześle, na krawędzi krzesła na prawy pośladek. Zginam prawą nogę do kąta 90 stopni, do podłudzie i prostuję lewą nogę. Prawa pięta przechodzi przez środek lewej stopy. Palce lewej stopy skierowane lekko do wewnątrz. Prostuję lewe kolano, napinam udo, uaktywniam 3 punkty podparcia w stopach i teraz odpycham się prawą stopą od ziemi i lewą, unoszę mostek i teraz połóż prawą rękę przed udem i lekko zacznij napierać ręką na nogę. Wydłużenie tułowia, leciutko skręć tułów w lewą stronę i wróć. Poczuj, że stoisz osadzony jesteś na prawej i lewej nodze. I teraz podnieś ręce, sięgnij nimi w bok, ciężar ciała rozłóż po środku i skieruj teraz wzrok nad prawą rękę. Spójrz w prawo i patrzysz sobie w dal,
w prawą stronę. Długie ręce rozciągnięte, aktywne nogi. Nogami pracuję tak, jakbym chciała wstać z tego krzesła. Dobrze, wraca głowa, opuszczamy ramiona i druga strona. Przechodzimy na lewy pośladek i podobnie. Zginam lewą nogę, prostuję prawą. Lewa stopa 90 stopni, 3 punkty podparcia, pięta przechodzi przez środek prawej stopy i siedzę na krawędzi krzesła. Odpycham się już nogami od krzesła, napinam prawe udo, wydłużenie ciała, wdech, lekko skręć ciało teraz w lewą stronę i wróć, podnieś ramiona, wdech i skręć odcinek szyjny w lewą stronę, spójrz nad lewą ręką przed siebie i z kolejnym wydechem rozciągnij jeszcze bardziej ramiona. Stopami odpychamy się od ziemi. Asana, pozycja ma być aktywna, czyli ja nie siedzę biernie sobie na tym krześle, ja cały czas wewnątrz ciała pracuję nad wydłużeniem, osadzeniem się w ziemi i osadzeniem się w niebie czubkiem głowy. Dobrze, wraca głowa, wracają ręce i teraz zrobimy tą pozycję bez krzesła. Stań w rozkroku. Rozkrok jest szerszy, większy niż w pozycji trójkąta, czyli jak podniesiecie ramiona w bok, stopy są rozstawione szerzej niż w pozycji trójkąta, czyli stopy będą gdzieś pod linią dłoni. I kieruję palce lewej stopy do środka, prawa stopa na zewnątrz, osadzam się na nogach, wdech, doklejam lewą nogę do ziemi, spójrzcie w prawą stronę i na wydechu zginamy prawe kolano do kąta 90 stopni i rozciągamy ramiona. Długie, szerokie ręce, prawe kolano chce dotknąć ściany po prawej stronie. I zwróć też uwagę na to, żeby nie przechylać się w prawą stronę. Dociążamy, osadzamy lewą nogę w ziemi. Lewe udo napinamy. Dobrze, wraca głowa. Prostujemy kolano i druga strona. Niech ręce przez chwilę odpoczną. Dajcie palce stóp do wewnątrz, prawa stopa do środka, lewa na zewnątrz, biodra daj do przodu, podnieś ramiona, skieruj wzrok w lewą stronę i z osadzoną prawą nogą w ziemi zegnij lewe kolano do kąta 90 stopni i rozciągaj ramiona. Możesz sobie też wyobrazić, że ktoś ciągnie ciebie za prawą rękę w prawą stronę. Oddychaj. Odpychamy się lewą stopą od ziemi, a prawą stopą osadzamy się. 2 oddechy. Jeszcze dłuższe ręce. Tak sięgnij rękoma w bok, żebyś poczuł, jak rozciąga się mostek. Wraca głowa. Prostujemy kolano, nogi do centrum i wróć do pozycji Tadasany. I jeszcze raz zrobimy tą pozycję bez krzesła. Przechodzimy do rozkroku dużego. Daj ramiona w bok, jedna stopa, prawa 90 stopni. Skieruj wzrok w prawą stronę, wdech. Wydech, zginamy prawe kolano do kąta 90 stopni. I za drugim razem spróbuj zejść niżej, miednicą, tak żeby miednica ustawiła się w linii z kolanem. Jeżeli jest za ciężko, oczywiście możesz zostać troszeczkę wyżej. Ważną informacją też w wojowniku drugim jest to, żeby kolano nogi, która jest z przodu, czyli prawe kolano, nie wychodziło przed stopę. Ustawcie kolanko nad stopą lub lekko przed. Dobrze. I wraca głowa. Wracamy. Druga strona. Prawa stopa lekko do środka, lewa na zewnątrz. Ustawiamy biodra, ramiona w bok, wdech. I teraz na wydechu zginamy lewe kolano.
kąt 90 stopni, kolano nie wychodzi przed stopę, otwarte ramiona. I jeśli jest to możliwe, schodzimy trochę niżej miednicą niż za pierwszym razem. Poczuj, jak pracują nogi. Poczuj, że masz bardzo długi teraz kręgosłup i szerokie ręce. Dobrze, wraca głowa. Prostujemy kolano do środka stopa. I teraz usiądź na chwileczkę na krześle, na jego krawędzi. Wysuń stopy do przodu i teraz robimy z 2-3 rolowania po to, żeby odpoczęły plecki. Rolujemy odcinek szyjny kręgosłupa, piersiowy, lędźwiowy. Wydech, schodzisz w dół. Zatrzymujemy się tutaj na wdech i na wydechu, dociskając miednicę do krzesła, prostujemy kręg po kręgu kręgosłup. I jeszcze raz. Wdech. Wydech, rolowanie. Zatrzymaj się na wdech i na wydechu dociskamy miednicę do krzesła i kręg po kręgu prostujemy. Odcinek lędźwiowy, piersiowy, szyjny. Ostatni raz. Wdech. Wydech. Rozluźnij plecy. Wdech i wydech, wracasz. Wyprostuj kręgosłup, kręg po kręgu. To teraz przejdziemy do kolejnej pozycji stojącej, Parśva Konasana. I też najpierw nauczymy się, jak w tej pozycji pracują ręce, a potem przejdziemy do ułożenia nóg. Nogi już w sumie mamy opracowane, bo przed chwilą robiliśmy wojownika drugiego i tam w bardzo podobny sposób nogi pracują. Usiądźcie sobie troszeczkę szerzej, rozstawiamy szerzej stopy. I teraz pochylcie tułów w prawą stronę. Opieram sobie przedramię o udo, rotuję lekko ciało, tułów, kręgosłup na zewnątrz i podnoszę lewą rękę. I teraz skieruj wnętrze dłoni do góry. I teraz przenieś rękę do tyłu, tym ruchem otworzymy klatkę piersiową, mocniej, bark, czyli rozgrzejemy sobie przestrzeń klatki piersiowej, barku, ramienia. I teraz wracam. Wnętrze dłoni zostaje skierowane do góry i teraz na wdechu takim długim ruchem przenieś rękę nad ucho, policzek i sięgnij ręką w prawą stronę. I teraz prawą ręką odpycham się od uda, rotuję lekko tułów na zewnątrz i tą lewą górną ręką sięgam cały czas tak, jakbym chciała opuszkami palców dotknąć ściany. Zwróćcie jeszcze uwagę na to, żeby siedzieć na lewym i na prawym pośladku, żeby nie podnosić lewego pośladka. Zareaguje wtedy bardziej lewy bok ciała i będzie się też nam fajnie rozciągał. Dobra, to wracamy. Druga strona. Wyprostuj plecy, opieramy. Lewe przedramię na udzie, prawy pośladek siedzi. Skręcam tułów, w górę prawa ręka. Odwracamy wnętrze dłoni, skręcony tułów na zewnątrz, lewą ręką już odpycham się od uda i teraz przenieś rękę do tyłu. I tym ruchem otwórz, rozciągnij klatkę piersiową, ramię. Możliwe, że czujecie uczucie rozciągania nawet w łokciu lub przedramieniu. I oddychaj. Jeszcze, jeżeli może pójść ręka dalej w tył, to pociągnij ją do tyłu. I teraz wracamy do tej poziomej linii. Wdech i na wydechu długim, obszernym ruchem podnieś rękę i teraz zatrzymaj ją nad uchem, nad policzkiem i sięgnij ręką w lewą stronę. Ja teraz uciekłam sobie na lewy pośladek
Jak to też tak macie, osadzamy prawy pośladek na krześle, nie pozwalamy się jemu poderwać i z tego osadzenia prawego pośladka do krzesła jeszcze dalej sięgnijcie ręką w bok. Rozluźnione oczy, rozluźnione czoło. Dobrze, wracamy. Odwracamy głowę, podnosimy rękę, tułów. Dajcie nogi na chwilę do środka. Na momencik. Zrób skręt w jedną stronę, skręt w drugą. I jeszcze raz. Jedna strona, druga. Dobrze. I przechodzimy, łączymy teraz pracę nóg z rękoma. Jeszcze raz. Siadamy na prawym pośladku i ustawiamy nogi tak jak do wojownika drugiego. Virabhadrasana 2. Prawa stopa 90 stopni, kąt prosty. Lewa noga wyprostowana, udo napięte. Podnieś ramiona. Rozciągnij. Zrób wdech. I na wydechu połóż prawą rękę na udzie. Jestem cały czas na nogach. Na krześle tak sobie tyle, o ile siedzę. Odwracam wnętrze lewej dłoni do góry. Wdech. I na wydechu sięgam ręką w bok. Zatrzymaj ramię nad uchem. Sięgaj lewą ręką w prawą stronę. Doklejaj do maty podeszwę lewej stopy. I delikatnie skręcaj ciało na zewnątrz. Jeszcze 2 oddechy. I wracamy. Druga strona. Parshvakonasana. Lewy pośladek na krześle. Udo lewej nogi. Pod kątem, znaczy kolana pod kątem prostym. Wyprostuj prawą nogę. Ramionka w bok. Wojownik drugi. Poczuj, że już nogi pracują. Wdech. I na wydechu kładziemy przedramię. Odwracamy, rotujemy na zewnątrz prawą rękę, wdech i na wydechu sięgnij ręką w lewą stronę. Lewą ręką odpychaj się od nogi i rotuj tułów na zewnątrz, bo czuj, że nogi pracują i sięgnij prawą ręką daleko, daleko w lewą stronę. Prawa noga jest na ziemi, osadzona. Lewą stopą odpychaj się od podłogi. Poczuj, jak pracują uda. 2 oddechy. Jeszcze bardziej rozluźniona głowa, oczy. Rozluźniony, spokojny oddech. I wrócimy. Dobrze, to teraz robimy tą asanę bez krzesła. Pokazuję Wam warianty z krzesłem, bo one są łatwiejsze niż wariant bez krzesła. Tak więc zawsze w każdej chwili można sobie wskoczyć na to krzesło. Jeżeli mamy gorszą formę danego dnia, to wtedy zostajemy na krześle. Dobrze, przechodzimy do dużego rozkroku. Ramiona w bok. Lewa stopa do środka, prawa na zewnątrz. Ustawiamy biodra, wdech, wojownik drugi, wydech. I teraz wydłuż prawy bok ciała i połóż rękę na udzie lub na kostce. Na kostce będzie trochę trudniej. Obniżamy miednicę, odwracamy lewą dłoń, wdech i na wydechu zatrzymujemy rękę nad uchem. Dolną ręką, prawą, odpycham się od uda lub od kostki. Jeszcze 2 oddechy. Lewe udo napięte. Lewa stopa doklejona do ziemi. Z wdechem wracamy do wojownika drugiego. Wojownik 2. I prostujemy kolano. Dobrze, stańcie na chwilę w Tadasanie. Do góry ręce, wdech, Urdhva Hasta.
Skrzyżuj kciuki, rozciągnij ciało. Odwrotnie skrzyżuj kciuki, rozciągnij ciało. I druga strona. Duży rozkrok. Prawa stopa do środka, lewa na zewnątrz. Bioderka do przodu, ramiona w bok. Virabhadrasana 2, wydech. Wydłużamy lewy bok ciała, kładziemy rękę na udzie lub na kostce. Odwracamy prawą dłoń, wdech, podnieś rękę i następnie zatrzymaj ją nad policzkiem. I sięgnij ręką w lewą stronę. Prawe udo napięte. Dolną ręką odpychamy się od uda lub od kostki. I wracamy. Wojownik drugi. I do góry. I łączymy nogi. I teraz staniemy sobie, na pewno czuliście, że już ta pozycja bez krzesła jest dużo trudniejsza niż na krześle. Dzięki właśnie pozycjom wysokim, asanom wysokim, stojącym, wzmacniamy ciało, ożywiamy je i tego typu pozycje dodają takiej witalności naszemu ciału. To teraz staniemy sobie w Uttanasanie, rozstaw stopy na szerokość bioder, zegnij kolana, zrób skłon do przodu, skrzyżuj przedramiona, puść luźno głowę i teraz poprzechylajcie się w jedną stronę, w drugą, rozluźnijcie w ten sposób plecy, nogi mogą być ugięte, mogą być też wyprostowane. Jeżeli bez problemu prostujecie kolana w tej pozycji, to one mogą być też wyprostowane. Ale jeżeli zależy nam na tym, żeby bardziej rozluźnić kręgosłup, to proponuję leciutko zgiąć kolana. Dobrze, i teraz odwrotnie skrzyżuj przedramiona i też poprzychylaj się w jedną stronę, w drugą. Można sobie sapnąć, zrobić wydech. I pozostań po środku. Puść ręce, opuść ręce na ziemię. Jeżeli nie możesz położyć rąk na podłodze, możesz je położyć sobie na krześle, z którego przed chwilą korzystaliśmy. I teraz prostujemy raz prawą, raz lewą nogę. Czubek głowy w dół. I obie nogi. Wyprostuj, zegnij. Wyprostuj nogi tyle, ile możesz. Nie każdy z Was, wiem, że będzie mógł wyprostować kolana, tak więc prostujesz nogi do pierwszego przyjemnego oporu. W razie czego ręce na krześle. Ten wariant też jest bardzo dobry. Dobrze. I wystarczy. I teraz po tych pozycjach stojących przejdziemy jeszcze raz do siadu. Już będziemy powolutku wyciszali organizm. Krzesło niech zostanie na macie. Dobierzcie sobie ten nasz koc złożony wałek i połóżcie sobie koc przed krzesłem. Usiądziemy w Dandasanie. Łączę nogi, wysuwam jeden, drugi pośladek, prostuję kolana, podnoszę palce stóp oraz staram się je rozszerzyć i kładę teraz ręce przy biodrach, wdech, wydłużam tułów, napinam uda, podciągam rzepki i teraz podnieście ręce do góry. Wdech, podnosimy ręce przodem do góry, rozciągamy ciałko i na wydechu robię skłon do przodu. Sięgam rękoma do krzesła. I teraz jeżeli właśnie nie mogę sięgnąć rękoma do krzesła, to krzesło sobie trochę przysuwam, kładę jedną, drugą rękę na siedzisku i wygodnie opieram głowę. I też wiem z doświadczenia, że bardzo często
Dla klientów, dla studentów ten wariant jest jeszcze za niski i nie mogą sięgnąć głową do krzesła, to wtedy tutaj można sobie podłożyć poduszkę, książki, klocek do jogi, jeżeli masz, albo wałek do jogi. Tak więc jeżeli jest tak, że ta głowa jest tutaj wysoko, to krzesło może iść jeszcze wyżej, można sobie tak oprzeć w ten sposób główkę. Chodzi o to, żeby ciało lekko się teraz pochyliło do przodu. Już mi nie zależy bardzo na rozciąganiu, zależy mi na rozluźnianiu pleców. Nogi niech pracują, niech one będą aktywne, czyli te rzepki są cały czas podciągnięte, przodu łód aktywne, palce stóp szerokie, a tu przestrzeń ramion, pleców, kręgosłupa rozluźniam. Rozluźniam również przestrzeń czoła, oczu, skroni, policzków. Tak więc zamknijcie sobie na chwilkę oczy i uczcie się w tej pozycji odpoczywać. Teraz jesteśmy w siadzie i w skłonie do przodu, w pozycji siedzącej. Tego typu pozycje wyciszają mózg, wyciszają ogólnie nasz organizm. Tak więc bardzo często, jak czujecie się przebodźcowani w takim życiu codziennym, albo w pracy, jak sobie siedzicie i no nie wiem, czujecie na przykład jakąś irytację albo zmęczenie, to na chwilę sobie właśnie można tak się pochylić do przodu na biurku, zrobić sobie taki skłon do przodu i trochę głębiej poddychać przez chwilę. I pozwólcie ciału od wewnątrz się rozluźnić. Bardzo fajnie popracowaliśmy, to ciało poruszało się, popracowało, poćwiczyło i teraz należy mu się odpoczynek. Z kolejnym wydechem wyprostujemy plecy i położymy się do relaksu. Kocyk może być pod głową, ten koc może być, nie musi. Dzisiaj może zrobimy sobie relaks z łydkami na krześle, czyli jeżeli macie takie krzesło, że możecie te łydki położyć, to kładziemy, a jeżeli nie, to można po prostu płasko na podłodze się położyć. Opieram sobie całe łydki na krześle, czyli ta krawędź krzesła dochodzi aż do ud, czyli całe łydki są aż do kolana podparte. Podsuwam sobie koc pod głowę, opieram głowę na kocu. Rozkładam trochę szerzej ręce. No, upewniam się, że dobrze leżę. Jeżeli jest mi wygodnie, to zamykam oczy, a jeżeli czuję, że coś jeszcze trzeba poprawić w tej pozycji leżącej, żeby się w pełni rozluźnić, to połóż się tak, żeby ci było wygodnie. Jak już uważasz, że jest ok, to zamknij na chwilę oczy. Zrób głębszy wdech i wydech. Zobacz, jak fajnie się oddycha po tej praktyce. I pozwól nogom, które leżą na krześle lub podłodze, jeszcze bardziej się rozluźnić. One dzisiaj w tych pozycjach stojących popracowały trochę. W pozycji trójkąta, wojownika i w pozycji Parśva Konasany. Nogi musiały mocniej popracować, żeby utrzymać, udźwignąć ciężar naszego ciała, naszego tułowia. I niech one sobie teraz odpoczywają, niech się rozluźniają. Niech rozluźni się też miednica, podbrzusze, brzuch, klatka piersiowa, całe plecy.
Niech rozluźnią się ręce od dłoni aż po ramiona. I poczuj, jak rozluźnia się szyja, kark, gardło, dzięki czemu powietrze może swobodnie przepływać sobie w górę i w dół. I ciało w naturalny, rozluźniony sposób niech teraz oddycha. Robi wdech i wydech. I to rozluźnienie niech pojawi się też w przestrzeni głowy, twarzy, skóry pod włosami. No i niech całe ciało poczuje, że teraz odpoczywa. Możesz sobie nawet też tak powiedzieć do siebie. Teraz odpoczywam. Przed chwilą poćwiczyłem, mobilizowaliśmy ciało, a teraz odpoczywamy. Joga bardzo fajnie, właśnie praktyka jogi nauczyła mnie tego, żeby w życiu odpoczywać. Jest czas na pracę, na wysiłek fizyczny, intelektualny i jest czas na odpoczynek. I bardzo ważne, żebyśmy nauczyli się respektować tych prawd, zasad, bo one są bardzo, bardzo ważne dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Jeżeli macie ochotę jeszcze chwilę sobie tak poleżeć, to leżcie. Ja już będę kończyła nasze zajęcia. Podziękuj sobie za praktykę. Można położyć ręce na klatce piersiowej. W ten sposób łączymy się bardziej ze swoim sercem, ze swoim czuciem, intuicją, swoją wrażliwością. Dziękuję sobie za właśnie tą przeprowadzoną lekcję i podzielenie się z Wami moim doświadczeniem. Dziękuję Wam za obecność i życzę pięknego dnia lub dobrej nocy. Dziękuję bardzo za dzisiejszą uwagę, za wspólną praktykę. Poznaliśmy dzisiaj asany podstawowe, asany stojące i siedzące. Asany stojące pobudzają naszą energię życiową, wzmacniają ciało, dodają właśnie takiej siły, witalności. Tak więc jeżeli czujecie się zmęczeni, może znużeni, smutni albo brakuje Wam energii do działania, to proponuję robić tego typu asany i w ten sposób sobie poćwiczyć, a asany siedzące wyciszą tą pobudzoną energię, dodadzą więcej spokoju i takiej równowagi i harmonii. Widzimy się na następnych zajęciach. Dziękuję bardzo za uważność i do zobaczenia.